Uciekać, zostawać, a może jednak zmieniać? Z tego filmu dowiecie się, czy warto majstrować przy rezydencji podatkowej. W naszej codziennej praktyce otrzymujemy bardzo wiele maili od klientów pytających o rezydencję podatkową. Zazwyczaj wygląda to tak. Szanowni Państwo, doradca z kancelarii XYZ polecił mi jako najlepsze rozwiązanie zmianę mojej prywatnej rezydencji podatkowej na ulokowaną w innym kraju. Co myślicie o takim rozwiązaniu? Szczerze? Myślimy, że jest to bardzo zły pomysł, ale najgorsze jest to, że nasze zdanie podziela również Ministerstwo Finansów. Pod koniec kwietnia 2021 roku Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowych oraz obowiązków podatkowych osób fizycznych. Objaśnienia są typowym pismem urzędowym i mimo starań ministerstwa niewiele osób je zrozumie. Postanowiłem więc przyjrzeć się ich najważniejszym punktom. Po pierwsze, jeżeli podatnik posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski, to musi rozliczyć w Polsce podatek dochodowy od całości swoich dochodów osiąganych zarówno w kraju, jak i za granicą. Jeżeli podatnik nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, to musi rozliczyć tylko te dochody, które uzyskał w Polsce. Dotyczy to na przykład pracowników przyjeżdżających do naszego kraju, aby świadczyć usługi dla polskiego pracodawcy przez kilka miesięcy w roku. Po drugie, osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, jeżeli przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym lub posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych, czyli ośrodek interesów życiowych. Każde z tych kryteriów rozpatrujemy samodzielnie, a więc spełnienie chociaż jednego z nich powoduje, iż możemy uznać podatnika za posiadającego miejsce zamieszkania na terenie Polski. Sprawdzając pierwsze kryterium, czyli 183 dni w roku podatkowym, bierzemy pod uwagę dni fizycznej obecności, czyli wszystkie dni spędzone w Polsce. Nie musi być to pobyt ciągły, nieprzerwany. Podatnik może więc przyjeżdżać i wyjeżdżać z kraju, ale liczy się każdy dzień, w którym nawet częściowo jest w Polsce. Dodawać dni umie każdy. Niestety nieco bardziej skomplikowane jest określenie centrum interesów osobistych. Z objaśnień ministerstwa wynika, że centrum interesów osobistych znajduje się tam, gdzie małżonek, partner podatnika lub jego małoletnie dzieci. W praktyce więc to wyjazd dopiero z całą rodziną spowoduje przeniesienie centrum interesów osobistych. Z kolei centrum interesów gospodarczych to miejsce, z którym osoba ma ścisłe powiązania ekonomiczne, czyli na przykład wykonuje działalność zarobkową, uzyskuje dochody, posiada inwestycje, ruchomości, nieruchomości lub też po prostu miejsce, z którego chociażby pośrednio zarządza swoim majątkiem. Jak widzicie, sztuczna, pozorna zmiana rezydencji podatkowej jest praktycznie niemożliwa. Tym bardziej, że w trakcie czynności sprawdzających nie liczą się oświadczenia podatnika, ale twarde dowody, fakty i popierające je okoliczności. To na Was będzie więc ciążyć konieczność udowodnienia przed organami skarbowymi, że nie jesteście rezydentami Rzeczypospolitej. Europa jest piękna i bez granic, ale w tym wypadku chyba nie warto podejmować ryzyka.